Na pewno słyszeliście powiedzenie: czuję się jak w siódmym niebie. Jeżeli ktoś z was zastanawiał się kiedyś, jak mogłoby wyglądać niebo, to z pewnością nie zdawał sobie sprawy, że ktoś z ludzkich istot już je odwiedził i nawet rozmawiał twarzą w twarz z Najwyższym Bogiem. Mowa o Henochu, który został zabrany przez aniołów do nieba na życzenie samego Boga i który pokazał mu 7 niebios. To, co widział i słyszał, spisał dla wszystkich ludzi w 360 księgach. Na pewno ciekawi cię, co się znajdowało w 7 niebiosach, które widział Henoch, oraz jak wyglądało spotkanie z Najwyższym. Jeżeli tak, to zapraszam do słuchania. Będziemy posługiwać się oryginalnym tekstem z księgi Henocha, aby wykluczyć niepotrzebne interpretacje. Wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi. Wysokie góry będą topnieć jak wosk przed ogniem. Ziemia pogrąży się w ciemności, a wszystko, co się na niej znajduje, ulegnie spustoszeniu. Ziemia zostanie zniszczona, w płaczu zawołałem, zrywając się z łoża. Straszliwa wizja zagłady ukazała mi się tak wyraźnie, że w jednej chwili rozwiała resztki snu z moich powiek. A nie mogłem zrozumieć tego widzenia, ani pojąć, co mnie czeka. I wtedy zjawili się dwaj niezwykli mężowie. Dwaj niezwykli mężowie mieli na sobie mieniące się szaty w kolorze purpury. Ich twarze świeciły jak słońce, oczy ich lśniły jak płonące pochodnie, a z ust ich z każdym słowem wydobywały się skry ognia. Mieli skrzydła, które jaśniały niczym złoto. Choć chwyciła mnie obawa, wstałem pośpiesznie i oddałem im pokłon. To nie był sen, widziałem ich wyraźnie. Moja twarz chyba zdradzała przerażenie, gdyż jeden z mężów uniósł śnieżno-białą dłoń i rzekł do mnie: nie lękaj się, Henochu. Zachowaj odwagę, bo wiedz, że odwieczny Pan przysłał nas po ciebie. Oto dziś uniesiemy ciebie do nieba. Powiedz swym synom i całej swojej rodzinie wszystko, co powinni czynić tu pod twą nieobecność. A niech nikt cię tu nie szuka, dopóki Pan nie zwróci im ciebie. I tak jak mi zostało polecone, przywołałem mych synów, Metuzalema, Regima i Gajdada, i oto obwieściłem im wszystkie te cuda, które owi mężowie zapowiedzieli. Słuchajcie, nie wiem, dokąd podążę, ani co mnie teraz spotka. Dlatego, mówię wam, miłujcie sprawiedliwość i nie łączcie się z ludźmi o podwójnym sercu. A teraz, moje dzieci, niech nikt mnie nie szuka, dopóki Pan nie wróci mnie do was. I stało się, owi mężowie wezwali mnie do siebie. A ja im rzekłem: czyńcie, jak wam się podoba, jestem w waszej mocy. I oto unieśli mnie na swych skrzydłach i postawili na obłokach, które się ugięły pod moimi stopami. Pierwsze niebo, gdzieżeście mnie przywiedli? A oni odparli: Henochu, jesteśmy w pierwszym niebie. Spójrz, oto nad sobą widzisz powietrze, jeszcze wyżej eter, a tu ogromne morze, jakiego nie ma na całej ziemi. A potem pokazali mi 100 aniołów, władców gwiezdnych rozkazów, którzy żeglując na swych skrzydłach, oblatywali zbłąkane gwiazdy i planety. I widziałem tam zbiorniki śniegu, gradu, szronu i rosy. I poznałem tajemnicę rozprowadzania wiatrów, które wieją na ziemi i podtrzymują obłoki. I widziałem ducha deszczu wyruszającego ze swego spichlerza. I zbiorniki chmur, którymi zarządza. Obłoki stąd wychodzą i tam powracają. I ujrzałem błyskawice, posłuszne anielskim rozkazom. Aniołowie o urodzie najpiękniejszych ziemskich kwiatów przywołują błyskawice po imieniu, a one ich słuchają. I z zapartym tchem patrzyłem, jak z wielką ostrożnością owi aniołowie kładą na wagi wiatr, chmury i błyskawice. Spytałem: w jakim celu to robicie? Odrzekli mi z powagą: otrzymaliśmy bardzo odpowiedzialne zadanie, bowiem po dokładnym zważeniu tych substancji rozsyłamy je po całej ziemi, aby się nie zachwiała pod ich ciężarem. Tak oto opiekujemy się ziemią, która pokornie przyjmuje nasze dary. Drugie niebo, ale w jednej chwili owi mężowie chwycili mnie i wynieśli w górę i postawili w drugim niebie. I pokazali mi niekończącą się ciemność. I szliśmy w mroku. A gdy z każdym krokiem brnęliśmy w ciemność, dochodził do mych uszu narastający szczęk uderzeń łańcucha. A gdy hałas stał się już nie do zniesienia, dostrzegłem majaczące sylwetki aniołów. O, jakże innych od cudownych istot z pierwszego nieba. A kiedy zbliżyłem się do nich niemal na wyciągnięcie ręki, oni gwałtownie zwrócili ku mnie swe oblicza o ciemnych spojrzeniach, ciemniejszych niż najciemniejsza ziemska ciemność. A potem rozległo się ich straszliwie rozdzierające zawodzenie. Skarżyli się na swój los. Lecz skoro się jęki podniosły,
anioł siedzący na szczycie skinął skrzydłami i uciszył je. Zapytałem mężów, którzy przywiedli mnie tu, dlaczego ci aniołowie są tak nieustannie dręczeni? Dlaczego są skuci kajdanami? Dlaczego tak lamentują? Odparli mi: Henochu, o kogo tak troskliwie rozpytujesz? Kto poruszył czułą strunę twego sumienia? Albowiem są to ci, którzy wyparli się Boga, którzy nie byli posłuszni Jego rozkazom, lecz spełnili własną wolę. I upadli. Upadli wraz ze swym księciem Satanailem i z tymi, którzy są strzeżeni w piątym niebie i oczekują wielkiego sądu. Westchnąłem tylko: w piątym niebie. A w ten czas zazgrzytały łańcuchy, bo ciemni aniołowie padli na kolana przede mną, błagając ze łzami: Mężu Boży, módl się za nami do Pana. Trzecie niebo. A wtedy owi mężowie zabrali mnie stamtąd i zaprowadzili jeszcze wyżej do trzeciego nieba. I tak oto znalazłem się w samym sercu raju pod drzewem życia. Cóż to za drzewo? Piękniejsze nad wszelkie stworzenie. Obsypane cudownymi kwiatami i dojrzałymi owocami o niezwykłej woni. Ze wszystkich stron promienieje złocistym blaskiem purpury. Ogarnia ono cały raj, który leży pomiędzy zniszczalnym a niezniszczalnym. Biją stąd dwa źródła. Jedno wydaje miód i mleko, drugie oliwę i wino. Te dwa strumienie, które rozdzielając się na 4 odnogi, toczą swe wody spokojnie, opływając ogród Edenu. Całe to miejsce jest błogosławione. 300 aniołów światła strzeże raju. Śpiewają Panu natchnione pieśni, które nigdy nie cichną. I rzekłem: jakże tu jest pięknie, o Henochu, to miejsce jest przygotowane dla sprawiedliwych, którzy znoszą wszelkiego rodzaju próby, odwracają oczy od nieprawości, sprawiedliwie sądzą, rozdają chleb głodującym, nagich przyodziewają, którzy podnoszą upadłych i dają pomoc skrzywdzonym, którzy podchodzą przed oblicze Pana i służą tylko Jemu. Tym wszystkim przygotowane jest to miejsce na wieczne dziedzictwo. Henochu, to niebo kryje jeszcze jedno oblicze. Chodźmy dalej. I powędrowaliśmy na północ od Edenu w miejsce straszne. Krainę tę zaczęła nagle wypełniać ciemność. Uczułem dotkliwe zimno, stąpałem bowiem po śniegu i lodzie. Ciemności tak się zagęściły, że widziałem jedynie poświatę złotych szat mężów, którzy mnie prowadzili. Tak przemierzaliśmy wieczną noc, gdy naszą drogę przecięła przerażająca rzeka. Jakże ją opisać? Prawy jej brzeg był straszny z powodu szalejących płomieni, lewy za sprawą gwałtownego gradu i mrozu przeszywającego wszystko. Rzeka była wypełniona duszami ludzi, które rzucane były z brzegu na brzeg jakby uderzeniami burzy. Kiedy nie mogły znieść siły piekielnego żaru, przeskakiwały, nieszczęsne, w miejsce srogiego zimna, a nie znajdując tam ulgi, znowu skakały w środek niegasnącego ognia. A bezlitośni aniołowie kary o obliczach podobnych do zgaszonych pochodni i oczach jak pożar, zadawali potępionym surowe męki ostrymi mieczami. Mężowie, gdzieżeście mnie przywiedli, Henochu, miejsce to zostało przygotowane dla bezbożnych, którzy zło czynią na ziemi, potajemnie kradną dusze ludzkie, uciskają biednych, bogacą się cudzym kosztem, którzy morzą głodem, a nagich zamiast okryć, zdzierają z nich resztki odzienia. Nie poznali swego Stwórcy. Tym wszystkim przygotowane jest to miejsce na wieczne dziedzictwo. I rzekłem: ach mężowie, oto pokazaliście mi piekło i raj. Jakaż kraina niebieska mnie jest pisana? 4. niebo. Ale mężowie nic nie odpowiedzieli, tylko unieśli mnie na swych skrzydłach do 4. nieba. Tam ukazali mi wszystkie obroty słońca, księżyca i innych ciał niebieskich. Spójrz, Henochu, oto wielkie bramy, na wschodzie i na zachodzie, przez które słońce i księżyc przechodzą o zwykłych porach. I tak księżyc obchodzi wszystkie swe bramy, aż do ostatnich na zachodzie, po czym ze swym światłem przemierza ku wschodnim. Rzecz zdumiewająca. W czasie wędrówki po 4. niebie nieustannie towarzyszyły nam zachwycające głosy anielskich zastępów, które sprawowały służbę Panu. Aniołowie przygrywali sobie na bębenkach, cymbałach i trąbkach. Ta muzyka radowała mą duszę, napełniając serce miłością. 5. niebo. I tak ukołysanego niebiańskimi chórami, wzięli mnie owi mężowie na swe skrzydła i zabrali w dalszą podróż. I tu oto uderzyła mnie martwa cisza 5. nieba. Nie sprawowano tu liturgii. Moim oczom ukazały się niezliczone zastępy ponurych istot, przypominających ludzi, lecz wzrostem przewyższających największych olbrzymów. Oblicza ich skrywał smutek, a ich usta milczały jak głaz.
I rzekłem, ach, to te mroczne istoty potęgują poczucie głuchej ciszy. Kimże oni są? A wtedy mężowie owi odrzekli, są to czuwający, zwani Grygori, aniołowie, którzy odwrócili się od Pana. Jest ich 500 miriad. A ich księciem jest Satanael, czyli ten, który odstąpił od Boga. A ci, którzy poszli ich śladem, zostali uwięzieni. Widziałeś ich w drugim niebie skutych łańcuchami, ale powiedzcie, o mężowie, czym właściwie się splamili. Ach, Henochu! Grigiri zostali zesłani na ziemię, aby nauczać potomstwo ludzi. Jednakże tam zapałali zgubnym pożądaniem do pięknych córek ludzkich i zaczęli z nimi utrzymywać grzeszne stosunki. Ze związków tych rodzili się giganci oraz potwory i demony. Dlatego Bóg ukarał ich wielkim sądem. A oni oskarżyli swych braci z drugiego nieba i dlatego będą cierpieć wielki wstyd w wielkim dniu pańskim. A teraz zżera ich smutek, tęsknota i wyrzuty sumienia z powodu obarczenia winą swych braci. Więc rzekłem Grigoriom, widziałem waszych braci, ich uczynki i męki, i słyszałem ich wielkie prośby. I modliłem się za nich. Jednak Pan skazał braci waszych na karę przebywania pod ziemią do czasu, aż cały świat stworzony przeminie na wieki. Na te słowa Grygori pogrążyli się w jeszcze większym smutku, a cisza zdawała się być jeszcze bardziej przejmująca. Wtedy zwróciłem się do nich, przerywając milczenie, dlaczego bezczynnie czekacie na braci waszych, a nie sprawujecie liturgii przed obliczem Pana, aby ustał jego gniew. A wtedy kilku z nich zaczęło coś szeptać do siebie. I zrobiło się niemałe zamieszanie i tłum powoli ustawił się w wielkie chóry. A potem donośnie zagrały trąbki i Grygori zaczęli zgodnie, miarowo śpiewać z nadzieją na wysłuchanie. 6. niebo. Ich żałosne głosy wzniosły się przed oblicze Pana, czy zostali wysłuchani? Czy Pan ulitował się nad nimi? Czy ich bracia będą mogli im przebaczyć? Ale w ten czas towarzyszący mi mężowie przerwali moje rozmyślania i wzięli mnie do 6. nieba. Nade mną rozpostarł się firmament usiany gwiazdami jakby gigantycznymi mrugającymi oczami. Nieboskłon rozpływał się w takiej feerii barw, jakiej nie tylko nigdy nie widziałem, lecz także nawet sobie nie mogłem wyobrazić. Wszystkie te niespotykane kolory wirowały płynnie w różnych kierunkach. O, mężowie, nie widziałem nic jaśniejszego i nic piękniejszego na ziemi, może prócz słońca, może prócz migocących gwiazd. Henochu, jesteśmy w siedzibie 6 chówców archaniołów jaśniejących w chwale. Rządzą oni światłami gwiezdnymi, biegiem słońca i fazami księżyca. Mają we władzy wojska niebieskie i wszelkie niebiańskie i ziemskie stworzenia. Spójrz na te 6 gwiazd niczym płonące góry. Zostały strącone za to, że nie wzeszły o wyznaczonej porze. A potem zobaczyłem anioły wszystkich dusz ludzkich. Zapisują oni całe życie i każdy uczynek przed obliczem Pana. Ustanowieni są nad czasami i nad latami, nad rzekami i morzami, nad plonami ziemi i wszelką trawą. Udzielają pokarmu każdej żywej istocie. Aniołom tym towarzyszą chóry złożone z 600 feniksów, tyluż cherubów i istot sześcioskrzydłych. Wszystkie te chóry zgodnie śpiewają. Ale ich śpiewu nie podejmę się opisać, przy tej wielości dźwięków, tonów, barw oraz harmonii, która je połączyła. Henochu, zbliża się kres naszej wędrówki. 7. niebo. I owi mężowie zanieśli mnie do 7. nieba. I ujrzałem tam ogromne światło bijące od zastępów archaniołów, cherubów, serafinów, wielookich, sześcioskrzydłych, a także oddziałów niebieskich Ofanim. I oto, gdy stanąłem przed nimi, wszyscy aniołowie skupili wzrok swój na mojej osobie, a ja zadrżałem i zamarłem wobec blasku ich oczu i piękna ich twarzy. Żaden człowiek przecież nie widział tego, co mi dane było zobaczyć. A przywróciwszy mi oddech, rzekli chórem, bądź dobrej myśli, Henochu, nie lękaj się. I z daleka ukazali mi Pana siedzącego na wysokim tronie zwanym Arabot, czyli gęste chmury. I zastępy niebieskie wchodzące na stopnie tronu, które łagodnym głosem intonowały święty, święty, święty Pan Sabaot. Niebo i ziemia pełne są Jego chwały. A wtedy mężowie owi rzekli do mnie, Henochu, tylko do tego miejsca mieliśmy polecone, by z Tobą podróżować. I w jednej chwili odeszli. Pozostałem, więc sam jeden otoczony nieprzebranym tłumem aniołów. Upadłem na twarz, powtarzając sobie, biada, biada, po 3-kroć biada. Co mi się przytrafiło? I wtedy Pan posłał do mnie jednego ze swych chwalebnych, archanioła Gabriela, bądź dobrej myśli, Henochu.
Nie lękaj się. Wstań i chodź ze mną. Pozostań przed obliczem Pana na wieki. A ja odparłem, ależ Gabrielu, przywołaj, proszę, tych 2 mężów, którzy mnie tu przynieśli. Ale Gabriel, nie pomny mych błagań, uniósł mnie jak liść niesiony wiatrem i postawił przed obliczem Pana. I ujrzałem Pana twarzą w twarz. Twarz cudowną, a jednocześnie budzącą trwogę. Kimże ja jestem, abym mógł opisać niepojętą istotę Boga? Jego niewyrażalnie piękne oblicze oraz zgromadzone wieluki i wielogłosowy chór. Któż wypowie wielkość Jego chwały? Padłem i żarliwie modliłem się. A Pan przemówił do mnie, bądź dobrej myśli, Henochu. Nie lękaj się. Powstań i pozostań przed moim obliczem na wieki. A później przemówił do swych sług, jakby chciał ich wypróbować, czy Henoch mógłby pozostać na zawsze przed moim obliczem. A chwalebni pokłonili się Panu i odrzekli, mógłby, Panie, wedle Twego słowa. A potem Pan rzekł do archanioła Michała, zdejmij z Henocha ziemskie szaty, namaść go moją oliwą i oblecz go w szaty mej chwały. Archanioł Michał uczynił tak, jak mu Pan nakazał. A ja nie mogłem się nadziwić słonecznym blaskiem tej oliwy i jej zapachem. Zrozumiałem, że otrzymałem dar nieśmiertelności, jak jego chwalebni. A potem Pan przywołał jednego ze swych archaniołów imieniem Brebil, co oznacza Bóg stworzył go w sobie. Brebil był bardziej biegły w mądrości od innych archaniołów, bowiem spisywał wszystkie dzieła Pana, przynieś księgi z mego archiwum i objaśnij je Henochowi, rzekł Pan. Brebil pouczał mnie przez 30 dni i przez 30 nocy. Tłumaczył mi wszystkie sprawy nieba i ziemi. A ja z pokorą, wiernie spisałem to w 366 księgach. Po 30 dniach Pan wezwał mnie znowu i rzekł, Henochu umiłowany, weź księgi, które sam spisałeś i wracaj na ziemię. Niech dzieci Twoje czytają je i poznają mnie, jako Stwórcę wszystkiego. Po 30 dniach poślę po Ciebie moich aniołów i zabiorą Cię od Twych synów do mnie. Bowiem dla Ciebie jest przygotowane miejsce po mej lewicy wraz z Gabrielem i odtąd będziesz przed moim obliczem na wieki. I rzekł Pan do owych mężów, którzy mnie uprzednio przywiedli, teraz Henoch może z wami powrócić na ziemię. Zaczekajcie na niego do ustalonego dnia. Oni zaś złożyli mnie nocą do mego łoża, a kiedy ocknąłem się, zobaczyłem Metuzalema, mego najmłodszego syna. Czekał na moje przybycie, dniem i nocą trzymając straż przy moim łożu. I rzekłem do niego, niech się zgromadzą wszyscy moi domownicy, bo mam im wiele do powiedzenia. Na tym kończy się podróż Henocha, 7 po Adamie, który odbył podróż do nieba i na ziemię. Który widział Pana twarzą w twarz oraz 7 niebios. Jeżeli materiał się podobał, to zachęcam do odsłuchania moich kolejnych filmów z kanału Ukryta Prawda.